bloki, bloki, wszędzie bloki, dookoła bloki i jakby się stąd wyrwać. W naszym przypadku bardzo prosto, ponieważ mieszkamy naprzeciwko, wyskakujemy na drugą stronę ulicy i mamy kupę miejsca do spacerowania. Jest sobota, jesteśmy po pracy, także tak wygląda nasze activity tu dzisiaj. Witam Was bardzo serdecznie, ja i Grace. Easy Vlog, zapraszam. I think that one is the temple. Grace twierdzi, że byliśmy tutaj, ponieważ mieszkamy naprzeciwko. A ulica, która nazywa się Princess Highway, bardzo ruchliwa i głośna, ale oczywiście osiedle wyciszone. Panowie inżynierowie się spisali. Jesteśmy tak jakby w środku między tymi blokami, a już po drugiej stronie mamy park. Mamy oczywiście, patrzcie, wszędzie woda. Jesteśmy bardzo blisko centrum miasta. Australia, Sydney. Tak to wygląda. Wszędzie parki, ścieżki. Miasto wydaje się ogromne. Ilość mieszkańców ponad 5 milionów. Z tego co pamiętam, chyba 5,5 miliona. Oczywiście ludzie ciągle przybywają, a mimo to nie czuję się, jakby mieszkał w wielkim mieście. Jest ogromne, ale nie wiem, jakoś tak po prostu te parki może zasłaniają to wszystko. Oczywiście pominając całe CBD, no bo tam też wiadomo, wieżowce. Grace, would you like to tell us something? How are you? Ja bardzo dobrze. What about you? Ja jestem świeży po robocie dzisiaj oczywiście. Także widzicie, praca lekka i przyjemna. Oczywiście nie wymaga w ogóle żadnych umiejętności. Także jak kończę pracę, to bardzo chętnie chodzę. Robię kilometry. Przełączymy się, bo jest strasznie tutaj głośno, jak bijemy się do parku. To jest ta droga po tej stronie. Woda, dużo wody. O, ta nawet taka mała przystań, na której już wcześniej byłem. My idziemy prosto. Dzisiaj upały 31-32 stopnie. W tej chwili jest godzina prawie 7 i dalej 3 dychy. Także jak widzicie, ubrani skąpo, troszkę na sportowo, ale naprawdę ciężko. Jest ma zapas wody. Nigdy nie zapomina. Zawsze woda musi być pod ręką. Tu widzicie, od czasu do czasu przy głównych ulicach są takie zajezdnie i oczywiście w biegu można kupić jakiegoś dobrego burgera. A tutaj właśnie chyba jest Filipino. O, tutaj jest filipińskie żarcie. Zobaczmy, co można tutaj kupić do jedzenia. A co jest? Zobaczymy menu i ceny. No, dużo porku na patykach za $4. Teraz widzę, że żoneczka jest głodna. Are you hungry? No, just maybe something for drink. Maybe dessert? A sobie coś wybierzemy. I'll get the halo halo. A zobaczmy, co jak oni tam gotują.
Ja skromnie tylko Cola Zero. A Grace, what is this? Halo halo, specialty, Filipino specialty. Patrz. Special dessert. Ja widzę tutaj ice, lody, coś słodkiego, jakieś owoce, jakieś gumiszki. To jest taki filipiński deser. A jeszcze jest taki zwykły lód. Bon appetit, Grace. Bon appetit. I uwaga, wjechało na stół. To coś, to Grace wam pokaże, co jest w środku. Następny filipiński przysmak balut, czyli taki niewyrobiony do końca embrion kaczki. Ona to otworzy, to zobaczycie. Dla mnie to jest obrzydliwe, ale jadę to. A tutaj, what is this, Grace? Some chicken? Quail egg, quick. Your favorite. A, okej. The quail egg. Dobra, zaraz jak to będzie otwierała, to wam pokażę. No i właśnie to jest ten moment, kiedy Grace wam pokaże. Może to zbliżę. I'm feeling out. Jest bardzo gorące. Feeling the balloon. Co jest w środku? So hot. Grace, you exciting? A little bit. Nie pamiętam, kiedy ona to jadła. Na Filipinach ostatni raz. Że tutaj w Sydney można kupić? Okej. Looks like the chick is big. No, może to wyskoczy ze środka. Oh my god. A to jeszcze chyba żyje. So hot. Oh my gosh. No, zobaczcie. Zaraz nam powie dzień dobry albo hello. Hello, bo jesteśmy w Australii. The soup is good, darling. A Filipińczycy to uwielbiają. A no i oczywiście oni twierdzą w ich kulturze, że jak się to zje, no to się ma ochotę na różne rzeczy. W nocy szczególnie. Dostaje się takiego powera jak gumisiowy sok. Grace najpierw pije te wszystkie soki ze środka. Jest gorące jeszcze. No ale to wcina normalnie. Aha, jeszcze do tego jest taki sos, który może taki chili. Vinegar. Vinegar, no, czy jakiś ocet. No, to smakuje jak jajko oczywiście, do tego jakieś chrząstki w środku. Can I see face or it's not face here? Yeah. Zaraz się dobierzemy do twarzy tej kaczki. This is duck, right? Yeah. See? O, tak to wygląda z bliska. But I can't. A takie już takie embryonik. Embryon. O. That embryo. Embryo. Cały czas gorące, Grace się zastanawia. Musi troszeczkę zwolnić, ale normalnie pokrojowy za jednym zamachem. Tak to uwielbia. Do tego, what is this, Grace? Just tell me what you're doing now? Balloons. The duck embryo. A, and salt, ja? Dobra, ona sobie tam soli do smaku. Salt and vinegar. No i tak wygląda w całości. Porwała głowę. Sorry. No i zaraz to połknie. To chyba jest tylko takie rozwinięte żółtko. To jest 16-dniowe pewnie. To nie jest. Bo oni jedzą też takie 20-dniowe. To są takie z piórami. No jak to wygląda? Pokażcie spustkę. No. A this one part, what you left is not good for it. For some people they like it is good, but for me I don't want. A, Grace tego nie lubi, a niektórzy wszystko jedzą. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz to jadłem po kilku mocnych piwach na Filipinach, bo nie mogę uwierzyć, ale później jakoś mi to przechodziło, ale cały czas czuję do tego jakiś taki
Nie bardzo. Nie lepiej zjeść po prostu jajecznicę? I can eat the small chicken. Small duck. Show me the last part. The white. No i prawie zjedzone, gratulacje. Wygrałaś wycieczkę do parku dzisiaj. Cheers! Super. No i nie ma. Okej, teraz trzeba zagryźć tego baluta czymś takim normalniejszym. Next one is the quail egg. A, to są jajka w takim cieście i do tego sos. Okej. Can I show me inside? No, normalna. Czyli dzisiaj jajecznicę Grace je w filipińskim wydaniu, czyli jajka w różnych stylach. No okej, no to nie jest nic szczególnego, po prostu jajka w cieście. Troszeczkę tak jakby chińska kuchnia albo koreańska. Ale fajnie wyglądają. Te akurat lubię, bo już jadłem i to traktuję jako przysmak. Miarka ok. Ale baluta na pewno dzisiaj nie. Ale miejsce bardzo busy, mimo tak takiej kiepskiej miejscówki, nieapatycznej, bo tutaj jest ruchliwa ulica, jakieś tam zajezdnia i buda przy budzie, ale widzę, że ludzie kupują i oni to otwierają już późno, jak wszyscy kończą pracę, czyli gdzieś, nie wiem, 6-7 dopiero otwierają, zamykają 9-10, czyli takie szybkie 2-3 godziny strzały, żeby nakarmić klientów i szybko zarobić. A skoro mają tutaj tylu klientów, to na pewno biznes jest opłacalny. Ja zjadłem tylko jedno jajko i napiłem się coli zero, dlatego że ja zdążyłem się szybko najeść po pracy, a Grace jak zawsze znajdzie miejsce w brzuszku na filipińskie jedzenie, także ona wcina, jak widzicie, już wszystko zjadła. Kończymy jedzenie i idziemy dalej do parku. Tak się zastanawiam, czy to jest dobry w ogóle pomysł, żeby mieszać tego embriona z, powiedzmy, prawie że kaczkę z jakimiś takimi przysmakami, lody, jakieś owoce i tak dalej, że to nie będzie żadnej potem rewolucji, no ale Grace doskonale sobie zdaje sprawę chyba, co je. Je swoje narodowe jedzenie. You okay, Grace? Good. No dobrze. Zobaczymy później, jak się będziesz czuła po tym balucie. So Grace, we going? I'll take this one. Okay. Akcja balut, jak widzieliście, udana. Grace, what about the balut? The balut is good. Yeah, I like balut. Only the yellow in the balut, but the chips were too big. I can't eat. The embryo, duck embryo. I cannot eat that one. Okay, but can you tell me something about the balut? Why Filipino people eating something disgusting for me? Sorry, it's my opinion. Balut tastes good if you put spicy vinegar, very spicy vinegar and salt. It's very good, delicious. For us Filipinos. That's okay, maybe tasty good, but what about if you see what you're eating? No, most of the people eating balut, they don't look at the embryo or the egg. They don't look at the embryo. That's why if you eat balut, they are in the not very dark place, but not also bright place. But it's like they don't want to see the embryo, you know? Uh-huh. Like in the
in the night time, most of the people eating balut in the night time because that's the time they don't want to look at it while eating. But yeah, but balut is very good. But for me, it's my opinion. You also eating what you see. You know, they eating using your eyes. Yeah. But when the time that they want to put in their mouth, they just like that. They don't look at the exact one. They just because you know, for example, this is the blood. They don't, so they don't see. Trzeba They don't wciągnąć see jedną dziurkę od nosa. they don't see the exact embryo. So yeah, and a lot of people like balut. They can eat how much they want. Yeah. Okay, tell me, because maybe you know this like balut you can buy 16 days old or maximum 21 or more. The 21 is looking like a really small duck, right? Yeah. It's a bigger. I think 21 is the biggest, but there are some people like biggest embryo. They want to eat biggest embryo than the more yellow. You know, there's a yellow in the egg. 16 days Yeah, old is 16, the first 18, one. Yeah? Yeah. It's like egg, Yeah. similar. Yeah, but the only thing is because why balut is good because there's also soup inside, and the soup inside tastes good. Like Yeah. Polish soup, the raw soup, the chicken soup. Tasty like this. The juice from it. Similar, like it's like juice from the embryo. You know, it's good. Like, I Okay. don't know. I think because a lot of people like balut, for sure it tastes good. It tastes good because they like balut and they love it. It's all what do you call that? It's like most of the people in the Philippines eat balut. Okay, guys, thank you very much for your opinion. That's only my opinion. Of course. I'm not very I don't know a lot of balut. Aha. That's only my opinion. Okay, thank you. Znajdujemy się teraz po drugiej stronie tej wody. O, Grace wypatrzyła jedzenie. Looks like there is also fish. Oysters Small fish. i małe rybki. Small. Careful. To jest taka malutka przystań i na pewno niekomercyjna, jak widzicie, bo kiepskie łodzie tutaj cumują. No ale to jest po prostu to osiedle tutaj, to my tam mieszkamy. Idziemy teraz dalej, prosto. Może spróbujemy to obkrążyć dookoła, ale nie jestem pewny, czy nam się uda. Teraz dojdziemy sobie tam do końca. Prawdopodobnie nie będzie przejścia, ale to się jeszcze okaże, bo zawsze żeśmy spacerowali z tamtej strony. Także... Ale tutaj też jest ok. We are first time here, Grace, right? Looks like, yeah, I think so. No, It's our także first time here. raczej nie wyobrażam sobie, żeby tam na końcu I think it's był jakiś where mostek. the dogs park. A, zobaczcie, tutaj jest tylko miejsce dla psów, jakiś wybieg. Fajnie. Pomyśleli o wszystkim. I want to see where the people do fishing. Would you like to swim? Of course not. I don't know how to swim, darling. Będzie ryba. Będzie ryba. Fish? Zaraz zobaczymy, co wyciągnie. A zobaczymy, jakie ryby się wyciąga w Australii.
No. Zerwo. Big fish, yeah, it was big fish. Next time. I try to make video and have a look the fish in Australia, but maybe next time. Maybe like this bigger. Wow. 3 kilo. What kind of Congratulations. What Congratulations. kind of fish is that? Yeah, good fish, man. Too big. This one is so big. Another one maybe more bigger. Yeah. That's why maybe it's too big for you fish rod. Yeah. It's too heavy. Go. Anyway, good luck. Thank you very much. Cheers. Bye bye. Ryba zerwana, ale jakaś tam wcześniej złapana. Naprawdę tutaj, jeśli chodzi o ryby, jest ryba i oni nie wszystkie w ogóle łapią, mają wymiary i tak dalej. Niektórzy tylko łapią oczywiście dla przyjemności, wypuszczają z powrotem. No, tak jak kiedyś tu byłem. No kurczę, jak teraz to zobaczyłem tą akcję, to z powrotem zachciało mi się łapać, wędkować ryby tutaj. Jest Grace? Yeah. I want to experience fishing. Nie. I never done before. Nice, nice. But you see, I remember when you do fishing before, you always take a small fish, but they have to. Because I was using only the special Polish bait. If you're using like different meat, they're coming big fish. They're using chicken. Chicken. You remember when you've been before, people using chicken or jakieś krewety. Oh my god! I'm so amazed because it's a big fish. They No. catch it. I to jest dosłownie tutaj przy naszym osiedlu. Przecież ja mógłbym normalnie wędkować z balkonu. Ale jesteśmy w szoku, bo strasznie czysta woda. No, tutaj jest. I believe those are oysters. Teraz będzie ciemno. O, jaki fajny teraz chłodny wiaterek powiał. Tego właśnie potrzebowałem. Fajnie, robi się chłodnie, 25 stopni pewnie już jest. Także mamy aircon za darmo na zewnątrz. Zauważyłem tutaj, że no dosłownie wszędzie, zobaczcie. Wszędzie ludzie bawikują. A nie spodziewałbym się tutaj w tym miejscu tylu ludzi, którzy sobie przychodzą, robią sobie barbecue. Oczywiście piją jakiś alkohol. Zobaczcie, to samo. No co chwila. Tak ludzie spędzają wolny czas. Specjalnie w weekendy, oczywiście w piątek, sobota, niedziela. Tu następnie zobaczcie. Tylko my tak chodzimy od zapachu jedzenia do zapachu jedzenia i jakieś tylko bary kupne szybkiej obsługi. A następni, którzy tutaj łapią ryby. Ale nie będziemy im przeszkadzać. Zobaczcie, ile ludzi tutaj się bawi. Go this way. Wszyscy tutaj normalnie jakby jakieś wesele było wyprawiane. O, tu przyjeżdżają, zostawiają fury i bawikują. Ale kto by się spodziewał, że w takim miejscu, tuż pod domem. Sport club, you see? You can play. Kurde. Tu normalnie można jakąś koszykówkę, siatkówkę mieć. Zobaczcie, jakie fajne mają wzory. Dragony. I to wszystko po drugiej stronie ulicy, tuż pod naszym domem. To naprawdę bardzo łatwo się zapuścić w jakieś miejsce, wejść w jakieś krzeczory. Okazuje się, że jakieś party, że jakieś sportowe sprawy, jakieś boiska. Dobra, którędy? Tędy? Let's go this way. Sydney. Widzicie, jesteśmy w metropolii Sydney, a w zasadzie od godziny chodzimy po krzakach. No tak to właśnie tutaj wygląda. Nie czuję się tego miasta w ogóle tutaj.
O, i zaczynają. Czy to żaby rechocą, czy cykady? What is this? Cricket? Cricket? I'm not really A, te sure. koniki polne. Bugs, not bugs. Słuchajcie. Frog? O, no frog, właśnie żaby, mogą być Can żaby. be frog. No i teraz objedziemy tu dookoła i wracamy i uważam, że spacer udany. A tu zobaczcie, tych boisk może za bardzo nie widać przez te drzewa, ale jest, nie wiem, z 10, 15 i 4 osoby tylko. Tam jakieś miejskie toalety. No brak ludzi w tej Australii, zdecydowanie brak ludzi. W siatę grają i coś jeszcze, no ale nie widzicie stąd, to się wyłącza. Następna impreza w rytmie samby, czyli Ameryka Południowa się tu bawi. Posłuchajcie. Niezła muzyka. Żona zatańczysz? That is a samba. Samba, something like that. South America. I zaczyna się koncert. Słyszycie? Wszędzie. To tak z grubsza chcieliśmy Wam pokazać park, który jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania. I oczywiście park jest zupełnie nieszczególny, nie ma się tutaj czym podniecać. Ja oczywiście zapuszczam się w jakieś tam Royal National Park i tak dalej. Robię po 100, po 200, po 300 km. A tymczasem można po prostu przejść przez ulicę, wziąć ze sobą jakieś tam barbecue, jakieś radio, trochę piwka i spędzić tak samo dobrze dzień, dlatego że to wszystko jest ogrodzone drzewami, także nic nie widać w ogóle miasta praktycznie. Zobaczcie. My jesteśmy jakieś po prostej linii 250 metrów od domu. I oczywiście musimy iść dookoła, żeby ominąć tą całą wodę, która to jest, i tą przystań. Ja troszeczkę jestem zaskoczony i powiem szczerze, że miło zaskoczony. I co jeszcze, to na pewno ja to czuję się, nawet mimo to, że już się robi tak ciemno, czuję się bardzo bezpiecznie tutaj. Nie, po prostu ja nigdy nie miałem żadnych tutaj problemów, jakiś nikt mnie nigdy nie zaczepiał, a nikogo nie zaczepiałem. Także ludzie sobie biegają, słuchają muzyki. No może jest to jakiś plus. Z pewnością, oczywiście. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wow, sunset. Tu. O, i ten, widzę, nietoperze zaczęły już latać. Zobaczcie, widzicie? To są nietoperze. Tu. You see? Bat. To spore. But Bat. the butt here is The butt, big. yeah. No tutaj wszystko jest dużo większe niż Very big. robię. Jak ono ma rozprzestrzenione skrzydła, to prawie metr. Bez przesady. Takie latające potwory. Trochę się ich można bać. Ale pięknie, pięknie jest. Okay, Grace, we're going to finish the video for today. Would you like to say something special for my Polish people? Yeah, it's piękna, no, piękna. Beautiful, right? Jest pięknie. Też mi się podoba. Także na dzisiaj to wszystko. Luźny vlog. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, moi kochani. Cześć!